Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Jak już przypuszczacie po opisie, niestety baneru, czy tam awatara, znaczy jak tam niektórzy na to patrzą, no pewna przygoda się kończy, a kończy się przygoda związana z 3080. 3080 miało, jakby tak powiedzieć teraz, jak to się mówi, Last Dance, znaczy będzie miało Last Dance, bo można powiedzieć, że jeszcze dla mnie to będzie w sumie Last Dance, bo ja planuję jakby tak migrację po tym, a po prostu jeszcze wiem, że chłopaki tam będą zbierać sobie więcej po prostu paszportów, więc na pewno jeszcze tutaj zostaną chyba dłużej jeszcze na grze. Kurczę, mogę wam powiedzieć, że jestem trochę, no mam takie rozżalenie, ale nie jakby tak też do chłopaków, no bo ja ich rozumiem, że po prostu jest taki moment, kiedy grasz w tą grę, że masz już dość i musisz ją przerwać. I ten moment nastał w Leadershipie 3080. Coś o tym wiem, bo sam miałem takie już totalne wypalenie rok temu na 2.7.3.2, kiedy już jak migrowałem, to zaznaczałem wtedy Tony'emu Bloodowi z 1.5.4, że nie ma szans, że będę R4 i od razu o tym rozmawialiśmy, żeby nawet mnie w to nie wkręcał. No i powiem wam szczerze, że wtedy dobrze to wyszło, że ostatecznie to nie wypaliło. Ja osobiście kurczę, trochę mi się wydaje, że to w takim dla mnie kijowym momencie to się stało, w sensie, że chłopaki tutaj stwierdzili, że koniec zabawy i projekt jakby tak jest zamykany, 3080. Ja osobiście mogę powiedzieć, że byłem troszeczkę rozżalony, ale potem ich zrozumiałem, nie? Bo wiedziałem, że oni też mają swoje życie, niektórzy też przeszli na inny etap życiowy, więc też muszą się zająć troszeczkę innymi tematami, nie tylko Rise of Kingdoms, więc no dalej wiem, że będą grać. Czy będziemy grać wszyscy razem, zobaczymy, czy uda się z większości tam dostać się na 1 KD, czy też nie. Jest parę opcji, ogólnie tych opcji się namnożyło. Było, jak tylko poszła fama, że no, że to się dzieje, jak się dzieje na 3080, zaraz mieliśmy bardzo dużo pytań, zresztą od was też miałem. Było dużo pytań z 18 też 24, bo chcieli nas od razu siebie ściągnąć, żebyśmy zawali surowce itp. itd. No ja szałem szacunkiem do 18-24, ale nie mam zamiaru akurat tam migrować, wybaczcie chłopaki, po prostu uważam, że wolę iść na inne KD, które tam miałem na oku. Nie będę mówił jeszcze jakie, niektórzy mogą mniej więcej się już tam domyślać, ale jeszcze nie będę mówił jakie, bo jestem w trakcie, jakby tak powiedzieć, dogadywania szczegółów. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać przyszłościowo. Jak będę już wiedział, gdzie migruję, to dam wam znać. Ja mam teraz w sumie no 20 parę dni, 23 dni KVK. Więc pewnie zaraz po tym będziemy migrować. Bierzcie też pod cały młotek, że ja jestem przed Pass 7, Kingsland, kurde, jeszcze możemy powalczyć coś. Ja muszę spalić troszeczkę ten, jak widzicie już w ostatnim filmie, no Zenit już jest. Udało się w końcu go zdobyć. Musimy ten Pass 7 zagrać i potem po tym Pass 7 i w Kingslandzie no zbić jak najwięcej tych surowców. Nie będę się jakoś przepalał, jeżeli chodzi o speed-upy. Zobaczymy. Chcę dobry wynik zrobić. Zrobimy 6. marsz, jeżeli chodzi o wojsko i gear, więc to jest kolejna taka moja motywacja do tego, żeby pójść w to. I się cieszę z tego powodu, że coś takiego zrobimy. Że pójdę po prostu w coś, żeby rozwinąć sobie to konto jeszcze bardziej i żeby mi się lepiej grało. Za niedługo też uruchomię tutaj moje wszystkie kahary. Zresztą na jutro też mam przygotowane trochę zadań z bastionów, gdzie mamy szkolenia. Tak, znowu szkolenia, dokładnie. Szkolenia, które niedawno miałem na Zenicie. Znowu będę szkolił. Mam nadzieję, że to się jakoś uda ogarnąć jutro. No i co? No i zobaczymy, co nam przyniesie KD, nie? Co nam przyniesie KVK, co nam przyniesie KD. Ja jestem, jak mówię, na razie tak
sceptycznie nastawiony, bo nie wiem po prostu co będzie, wiecie, na nowym KD, kiedy gramy, kiedy co, bo wiecie, ja lubię mieć poukładane rzeczy, że na przykład wejdę w dane KD, poukładam się, w sensie pogarniam wszystko co chcę, zmigruję i też będę przygotowany na te KVK technologie, no wiecie, ogólnie surowcowo, tak, że po prostu wejdę i potem będę grał KVK, nie? Więc no też czekam na jakiekolwiek tam zwrotne informacje od Dwóch Królestw. No i co? No i teraz pozostaje tylko tutaj zaprosić was na live'a, bo ten live'ik będzie wtedy, kiedy wychodzi filmik, no to live'ik będzie za parę godzin, czy od razu będzie dostępny, będziemy grać Pass 7. Będziemy na pewno w weekend grać Kingsland, to jestem tego pewny, no chyba, że coś tu się odwali na Pass 7, tak, że już nie będziemy grać Kingsland. Powiem wam, że dla mnie w tym momencie to KVK, co gram, jest chyba najgorszym KVK, jakie grałem. Patrząc na to, jakich mamy sojuszników, patrząc na to, co tam się dzieje w innych KD, patrząc na to, co rzeczywiście u nas stało, patrząc na to, jak wyglądają też te walki, sami niektórzy widzieliście i też widzieliście, że no, wyglądamy słabo na tle takiego królestwa właśnie jak 929 i ja się nie dziwię, bo jest dużo lepsze królestwo. Nie wiem, co byśmy musieli zrobić, żeby wygrać KVK. Nie mam bladego pojęcia. Mi się zdaje, że to jest nierealne. Ale po prostu ja już po pierwszych dniach, tak jak wam nagrywałem filmik, mi się już tak nie widziało to KVK totalnie. Z tego względu, że wiecie, że tam po prostu były sytuacje różne, jeżeli chodzi właśnie o królestwa, które tam dogadywały Dyplo. Więc teraz mnie tylko utwierdziło w to, że to Dyplo jest, no było jakie było. Poukładane wiadomo, pod dwa najmocniejsze królestwa dwa najmocniejsze kampy w grze. No ale czasem tak bywa. No i co? No i teraz zostaje tylko wziąć i wykręcić jak najlepszy wynik. Popykać sobie na tym 6. marszu też, żeby się nauczyć grać fajnie na 6-7 marszu, chociaż ja już tam pykałem parę razy na innych kontach. Więc no tutaj będzie też odcinek, jak będziemy tam gear robić na tym 6. marszu. Więc na pewno dostaniecie odcinek. Zresztą przypuszczam, że to jakoś połączymy z zagadką szkatułki Dralaka, bo tutaj też troszkę chcę zainwestować. Zrobimy gear bez jednej broni złotej z tego względu, że nie wykorzystam 2 monet na to, żeby teraz wybrać broń, z tego względu, że będę miał autarchę, nawet za przegrane będę miał 3. autarchę, więc będę mógł sobie wymienić, a to jest bardziej mi potrzebne w tym momencie niż broń. Broń zrobimy fioletową, ale potem oczywiście na kolejny KVK do tego wrócimy, bo tam broń pod kawę trzeba skrytować, broń wykuć nową dla łuków, więc naprawdę wrócimy do tego tematu, więc tam się nie ma czym przejmować. Co ja usunąłem? Ja to zawsze klikam, a teraz usunąłem, wiecie? No, tu jest. Misklik. Więc na ten moment wiecie, jak to wygląda. Last Dance 3080 jakby tak z mojego punktu widzenia będzie na tych ostatnich Pass 7 i Kingslandzie. Przypuszczam, dla niektórych graczy też, niektórzy, tak jak mówiłem wcześniej, po prostu sobie pozbierają paszporty i albo dołączą do całej ekipy tam, gdzie się uda zmigrować razem, albo po prostu każdy pójdzie tam, wiadomo, swoją ścieżkę. No, ciężko jest mi powiedzieć, wiecie, w tym momencie na jaki KD pójdę, więc nawet wam nie będę mówił, bo nieraz jest tak, że ja wam tutaj odpowiadam na pytania, bo od razu, wiecie, ja mam dużo pytań od was na privach, dlatego od razu wam tutaj mówię na filmiku, że nie chcę jeszcze nic ujawniać. Niektóre osoby mniej więcej wiedzą, gdzie tam się pokręcę i gdzie tikety są poskładane. Kurczę, no naprawdę bardzo mi się podobało to, jak to u nas działało. Myślałem, że my się bardziej rozkręcamy, jeżeli chodzi o ogarnienie tego wszystkiego, niż na przykład gdzieś tam zostajemy w plecach, nie? W sensie, mi się zdaje, że mi się zdawało, że na kolejny KVK to my tutaj tak fajną migrację zrobimy, że tu fajnie to tak się poukłada, że będziemy, wiecie, pykać razem dalej, nie? No ale kurde, skończyło się. Poznałem bardzo fajnych wielu ludzi, no z tymi, którymi nie będę miał kontakt, no to zostają oczywiście ziomki.
Optimusa, więc na pewno jak ktoś chce, to zapraszam. Mamy tam ze mną są 4 osoby, które przyjmują tam, więc jak ktoś jest tutaj z 3080, ogląda filmik, a nie ma go na ziomkach, no to, to zaraz was oczywiście dodamy, będziemy mieli zawsze kontakt. Tak jak mówię, zobaczymy, czy nam się uda zagrać w jednym KD, ponieważ nie wiem, naprawdę nie wiem. Niektóre królestwa mają takie wymagania, niektóre królestwa mają fajne godziny gry, niektóre królestwa znowu mają kiepskie godziny gry, jak patrzymy na przykład na eventy, Arki Ozyrysa, no i tutaj mogę mieć problem czasem z zagraniem czegoś, więc dlatego muszę się zdecydować, gdzie pójść, nie? Jest parę fajnych królestw, gdzie też są Polacy, no kurde, zobaczymy. Będziemy przez cały czas to rozwijać, ten temat. I teraz na tą chwilę chyba tyle. Życzę powodzenia i co? Czekajcie na więcej info. Może coś już będę wiedział, jak będziemy robić live'y z Pass 7 i Kinglandu i po prostu na tych live'ach sobie pogadamy. Trzymajcie się, ekipo. Do zobaczenia. Hej.